Kurde, ale zaczynam ten dzień. Kawałek plastiku, no pojechał. Ej, yo, siemanko, witam serdecznie, jesteśmy na budowie. Dzisiaj bierzemy się za zrobienie stelażu podtynkowego w WC. Wczoraj zrobiliśmy, proszę państwa, elektrykę, zamknęliśmy. Dzisiaj się bierzemy za to. Co prawda jeszcze dzisiaj nie przyjechał Geberit, kurier ma go dzisiaj dowieźć między 10 a 15. Mam nadzieję, że przyjedzie wcześniej i kręcimy go, ale w tym czasie przygotujemy sobie wszystko. Mamy co robić, więc działamy. Na samym początku oczywiście zapraszam was do subskrybowania tego kanału, komentowania, lajkowania, udostępniania, podbijania. Wszystkie komentarze będę serduszkował. Dzisiaj rano kupiłem sobie nowy statyw pod kamerę. Ja pierdzielę, ulala. No, tak wygląda mój statyw. Ale fajnie, bo zawsze tak was na dole kładę na samej ziemi i później są dziwne ujęcia. Czy dzisiaj, zanim w ogóle przyjedzie kibel, zaczniemy się brać za to, mamy do dokończenia jedną rzecz, dosyć istotną. Zagoldbandujemy wszystkie te dziury, osadzimy narożnik i przygotujemy to tak, żeby mniej więcej to wyglądało pod szpachlowanie. Bierzemy się za robotę. Zobaczcie, jak ładnie wyszedł ten suficik. No tak mi się podobają te LEDy. Pięknie. Ogólnie by było sztosem, jakby wszystkie LEDy były cyfrowe, czyli te, które mają taką fajną opcję, która się zapala stopniowo. Nie od razu, tylko sprawdźcie sobie, co to są cyfrowe LEDy, ci co nie wiedzą. Czasem bierzemy narożnik, docinamy go i będziemy zaraz mieszać uniflotę i go wklejać. No kurwa mać. Spójrzcie na to. Jest bardzo ładnie. Tapiamy narożnik, później rozmieszamy sobie goldbanda i zajmiemy wszystkie te dziury, które tutaj nam zostały. Chrześcijanin tańczy, 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 tańczy. Chrześcijanin tańczy. A, pokażę wam w ogóle. Narożnik jest ładnie obsadzony. Cyk. Jak się zastanawiałem, jak będziemy tutaj robić gładzie, mam pomysł, zrobimy tak. Nie będę wam pokazywał tylko, jak się szpachluje agregatem, ale zrobimy też z wałka, żeby mogli sobie sami wykonać takie gładzie. Wałek kosztuje z 60-70 zł, więc podejrzewam, że ci, którzy będą chcieli, mogę im pokazać, jak to zrobić, bo to nie jest takie trudne. Idziemy do łazienki, wycinamy styropian, może rozrysujemy sobie na ścianie piony, jak ma iść później profil do zabudowy, bo będziemy robić tak, że w tym miejscu pójdzie kibelek, który cofniemy o jedną grubość płyty, bo kibel musi być 2 razy płytowany, pamiętajcie. Cofniemy go o grubość jednej płyty, plus powiedzmy z pół centymetra, może centymetr, tak żeby przy drugiej płycie, jak będziemy to płytować, to żeby tutaj doszło na wkręty na styk. Tutaj rozmierzymy wtedy profil, w którym miejscu z tym już jakby naddatkiem wyjdzie, bo tu będzie wkręcony. Tutaj zostawimy wtedy, jak będzie wystawiona ta druga płyta centymetr, to żebyśmy mieli tutaj miejsce na klej do klejenia karton gipsów. Taka hybryda trochę, ale nie chciałbym, klient też za bardzo nie chce pomniejszać już tej łazienki, bo mógłbym to zrobić na zasadzie, że tu bym przykręcił profil, kolejne 3 cm, tutaj bym go też przykręcił, no i wystawił, ale po co, jeżeli ta ściana jest wymurowana, tutaj i tak będzie tylko szafka w tym miejscu, tutaj chyba ta część będzie w płycie meblowej, o ile nie cała, bo nie pamiętam, więc no nie będziemy tego odsuwać, bo tutaj by nam doszło profil, kolejna płyta, później jeżeli tam by była płyta meblowa, to płyta meblowa, zaraz by się okazało, żebyśmy stracili znowu z 7 cm, a jednak WC jest dosyć małe, więc po co mamy tracić miejsce? Misiaczki, bierzemy się za goldbanda, mieszane! Chcemy sobie coś zjeść. Mamy dzisiaj proteinowy batonik, smoothie. Dzisiaj mango, jabłko, banan, marakuja. To już chyba było. Do tego skyr, wanilia, stracciatella i izotonik, żeby się nawodnić. Idę jeść. A was serdecznie zapraszam do subskrybowania tego kanału, lajkowania, komentowania. A jeżeli chcecie mi pomóc w rozwijaniu się tym kanałem, pomóżcie. Robimy pompki. Chyba zaczniemy robić regularnie pompki na odcinkach. To mnie trochę zmotywuje. Wczoraj robiłem pompki i miałem kwasy wieczorem. Czasem idziemy do kibla, wycinamy to, ten styropian. Może zaczniemy sobie znaczyć. Przyjedzie kibel, go wiercimy. Idziemy walczyć z kiblem. Musimy wyciąć ten styropian, przygotować to wszystko. Jak to przygotujemy, wtedy będziemy osadzać kibel.
Zrobione, wysprzątane, cyk. Kurier ma podobno przyjechać w przeciągu pół godziny, więc rozpakujemy gabarit, może sobie poznaczymy wszystko. Pojedziemy po rurki do kibelka i będziemy montować. Nie wiem, czy dzisiaj nam się to uda zrobić, bo jest trochę późno już, no ale zawsze sobie podszykujemy coś, nie? Yo, jedziemy do Leroy! Musimy zakupić jeszcze gips szpachlowy i posadkę cementową, więc zrobimy to dzisiaj, bo chcę to jeszcze dzisiaj zaszpachlować, a jutro montujemy gabarit. Cześć, pa! My, kochani, z powrotem idziemy mieszać gips szpachlowy, szpachlujemy to, lecimy do chaty. Cześć, pa! Słuchajcie, kochani, mamy wyszpachlowane, zawijamy się do domku. Spójrzcie, jak to wyszło. Tutaj wszystko od razu zarobiłem. Jutro sobie to podeschnie, mam przygotowane pod gładź. A, i przyjechał kurier, nie wiem, czy mówiłem, mamy gabarit. Jutro od rana się bierzemy za to. Jutro co prawda jestem do 12:30 maksymalnie, bo jadę z rodziną na wyjazd. Wszystkiego dobrego, cześć, czołem, pa, do jutra. Ej, yo, siemanko, witam, jesteśmy z powrotem na budowie, przyjechaliśmy, dzisiaj bierzemy się za gabarit. Przyjechał gabarit, zaraz go rozpakowywujemy i będziemy go mierzyć. Bierzemy się za robotę. Gdzie jest, kurde, pieczony nożyk? Kurde, ale zaczynam ten dzień. Jak zwykle czegoś szukam. A zanim go otworzę, pokażę wam coś jeszcze. Nie mówiłem wam o tym, ale tutaj w tym kibelku i tak samo do góry będzie stelaż z przyciskiem pneumatycznym. My będziemy robić ten przycisk trochę inaczej. Nie będzie tak jak w tradycyjnym stelażu miejscu tutaj, tylko ten przycisk będziemy robić tutaj. Klient nie chce tutaj pod włącznikiem, ładniej by to wyglądało. Chce go przesunąć bliżej tu ze względu na to, że jak przyjdzie tutaj misa, to żeby nie było, że trzeba będzie się cofać ręką jakoś mega do tyłu, żeby spłukać, nie? To jest taki przycisk, który jest wielkości puszki elektrycznej mniej więcej i ma dwa spłukiwania, dwa tryby. Tak jak tradycyjne. Dwa wężyki trzeba doprowadzić w peszlu. Musimy dokupić peszel, bo w zestawie nie było, przynajmniej w przycisku, chyba że jest w stelażu. Przepuścić go, wkuć go. Wiecie, ile oryginalna puszka kosztuje do przycisku? Bo tutaj akurat ta puszka do tego nie została dodana. Trzeba ją zakupić osobno, 120 zł. Jedna puszka. Kawałek plastiku, no pompki. Niech to będzie moja rutyna. Co robotę 10 pompek. W sensie codziennie minimum 10 pompek. Buźki. Wiem, że trzeba przezbroić w środku ten mechanizm na pneumatyczne chyba spłukiwanie, ale tu w tym wypadku przeczytam instrukcję, nie będę zgrywał kozaka. Nie chcę czegoś zjebać. No ale ogólnie mamy stelaż. Będziemy musieli wyregulować giry, ustawić go, dokupić rury kanalizacyjne. Jeszcze nie wiem tak szczerze mówiąc jakie rury. I wiem, że na pewno dzisiaj tego nie zrobimy. Ustawię se giry i jadę do chaty, jadę do Gdańska. Dobra, i na 33 musi być ten stelaż podniesiony. Dobra, na oko. A jak wiadomo to na oko ktoś dostał ale żebym go pasował pięknie. I tu mamy pion, że fujara mięknie. Mamy tutaj cyk, ustawione pion. Wszędzie do tego ładnie poziomiczka. I tutaj mamy idealne oczko. Ja jak pięknie. Zobaczcie w ogóle jak się fajnie zgrało. Że tutaj jest na styk, a tutaj mamy dosłownie 3 cm. I teraz patrzcie jaki mamy problem. Przez to, że gabarit jest odsunięty dosyć mocno od ściany, jakie dają krótkie te śruby. Te śruby są bardzo krótkie, a my musimy tutaj dosyć daleko jeszcze do ściany dojść. Ten system mocowań jest za krótki. Musimy zrobić tak, że kupimy pręt gwintowany, dotniemy go, kupimy takie długie przedłużki i na przedłużkach zamocujemy ten kibel, bo tutaj nie mamy innego wyjścia, więc tak robimy. Więc tak naprawdę dzisiaj ja nie mam czasu na to, żeby się z tym pieprzyć. Musimy kupić rury kanalizacyjne do odpływu, musimy kupić pręt gwintowany do przedłużenia, musimy kupić takie szerokie śruby, na którym nakręcimy na oryginalny pręt i dotniemy z drugiej strony pręt, żeby nam sięgnęło to. I myślę, że tutaj robota będzie dosyć prosta. Dzisiaj tego nie montujemy, uzbroimy może ten kibel. Założymy tą skrzyneczkę, pobawimy się z tym wszystkim i będzie see. Mamy zamkniętą wodę, odkręcamy korek, spuszczamy resztę wody. Sprawdzimy, czy coś tu leci. Jak wyleciało, to już wyleciało. A czy woda leci? Leci. W zestawie mamy chwyty montażowe do tej rury, która tutaj nam wyjdzie. Kołki, zabezpieczenia wszystkie. To gówno robimy tak. I teraz musimy wybrnąć z tą rurą jakoś. Później tu jest ta zatyczka, którą się nakłada od góry na rurę i zaczepiamy za chwyty, która usztywni tą rurę, ale nie założę tego na razie. Na razie chcę sprawdzić jak to powinno być.
Środek tamtej rury kanalizacyjnej jest mniej więcej tu. Tylko jaki jest problem? Jakbyśmy tutaj dali kolano i wypuścili w tamtą stronę, to nie wiem, czy się złamiemy tyle. Dobrze by było, jakby gówno miało delikatny zjazd, żeby nie było mocnych zagięć. Bo ta rura nam wychodzi trochę za wysoko, tamta od kanalizy. Kurde, nie wiem, zrobię sobie zdjęcie, jak będę w Leroy, to sobie coś pomyślę, zobaczę, co tam mają. No dobra, musimy jechać tak już jak do Leroy i to sprawdzić. Słuchajcie, kochani, na dzisiaj to już wszystko. Jedziemy do chaty, jedziemy do Gdańska, są święta. Zrobimy to wszystko po świętach, przyjadę, dokończymy Geberit. Zobaczcie. Cyk. Do zoba, pa.